Zamknij oczy swe. Słuchaj się w magii wszechświata dźwięk. Wyłącz zmysły też i zapomnij wszystko tak i płyn. Wycisz świata zgiełk. Wciśnij pauzę projekcji tej. Wszystko złudne jest. Prawda jesteś tylko ty. Bóg. Słowo Rai 7. Tematem dzisiejszego słowa jest grzech, dobro, a zło. Z poprzednich naszych spotkań doskonale już wiemy, że nie istnieje coś takiego jak grzech, czyli wina jakiegokolwiek przedmiotu kreacji wobec swojej przyczyny, czyli również nie istnieje grzech człowieka wobec Stwórcy, czyli Boga. Jak, mam nadzieję, wyraźnie to już zauważyliście, udowodniłem, że pojęcie grzechu jest sprzecznością logiczną, czyli zwykłym fałszem, fundamentalnym prymitywizmem logicznym, wyrosłym z archaicznego pojmowania świata przez naszych przodków. Wiele osób pyta mnie jednak: pastorze, no ale jeżeli nie istnieje grzech człowieka wobec Boga, to co określa normy ludzkich zachowań moralnych czy etycznych? Przecież wobec braku grzechu wszyscy będą postępować i żyć według zasady hulaj dusza, piekła nie ma. Ludzie ci mówią: przecież boskie prawo po to zostało ludziom objawione, by ludzie wiedzieli, jak mają postępować, by wiedzieli, jak mają wybrać pomiędzy tym, co dla nich dobre, a tym, co złe. Jakże bez nadanych nam praw wiemy, jak powinniśmy się zachowywać. No i cóż, mimo że szanuję wszystkich mieszkańców tej planety, to na tego typu twierdzenia otwiera mi się jednak kozik w kieszeni. Pewnie większość z Was nie wie, co to kozik, proponuję więc sobie wygooglować znaczenie tego powiedzenia. Zapytam więc, co określa normy moralne naszych, czyli ludzkich zachowań? Czy może dekalog, Biblia, Koran, Tora, a może Pisma Święte innych religii? Może Wedy, Purwas czy Guru Granth Sahib? Wyjaśniam głośno i wyraźnie. Normy moralne zachowań człowieka wynikają przede wszystkim z naszego ukształtowania gatunkowego. To z naszego ukształtowania gatunkowego wynikają nasze tak zwane ludzkie wartości uniwersalne, wspólne dla wszystkich ludzi. Ochrona macierzyństwa, miłosierdzie, potrzeba współpracy, potrzeba wierności zasadom, wierności przywódcy, honor, podporządkowanie, karność. Są to zasady fundamentalne gatunku, bez którego nasz gatunek nie byłby w stanie w ogóle przetrwać. Dopiero znacznie później pojawiły się zbudowane na fundamencie tych gatunkowych wartości uniwersalnych normy społeczne, w tym normy religijne nakazujące danej społeczności takie czy inne zachowania szczegółowe. Czy nakazy szanuj matkę i ojca swego, nie zabijaj, nie kradnij, czy nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu nie istniały przed dekalogiem? Czy to dopiero Mojżesz na górze Synaj usłyszał od swojego Boga, by szanować swoich rodziców, by nie okradać innych, by nie wysuwać kłamliwych oskarżeń wobec bliźnich, by ich nie zabijać? No oczywiście, że nie. Takie podstawowe normy społecznych zachowań istniały już od zarania dziejów. Ponownie powtórzę, bez tego typu norm gatunek ludzki by nie był w stanie w ogóle przetrwać. Normy te pochodzą więc nie z jakiegoś boskiego objawienia takiemu czy innemu prorokowi, a pochodzą wprost od Stwórcy, od Boga, który ukształtował nas poprzez prawa natury w sposób całkowicie zgodny z Jego nadrzędną i wszechmogącą wolą. Problemem dla dotychczasowej cywilizacji ludzkiej, czyli cywilizacji jeszcze nie globalnej, a poszczególnych cywilizacji lokalnych, można powiedzieć etnicznych czy narodowych, było to, że ludzkie wartości uniwersalne, czyli te prawa bazowe, miały być zawsze stosowane wyłącznie w stosunku do swoich,
czyli w stosunku do swoich współplemieńców, później do podwładnych danego władcy, do danej klasy, danej społeczności, czy też w stosunku do wyznawców danej religii. Z kolei w stosunku do obcych, czyli ludzi znajdujących się poza własną grupą uprzywilejowaną, ludzkie wartości uniwersalne przestawały już obowiązywać. Ludzi tych można było już swobodnie traktować jako niższej kategorii, nierzadko wolno było ich również zabijać, czy czynić z nich niewolników. Wspomnę tu choćby o moim ulubionym chrześcijaństwie, które dzisiaj w dobie postępującej globalizacji cywilizacji ludzkiej próbuje przedstawiać się jako religia kochająca cały świat i religia chcąca dbać o dobro wszystkich ludzi. Nie będę tu jednak dzisiaj mówił o eksterminacji milionów Indian w imię miłości Chrystusa, o rozrywaniu ich końmi, o wyrywaniu płodów z brzuchów matek i paleniu ich żywcem, czy o zabijaniu przez chrześcijański kler w Kanadzie dzieci tubylców, a w Irlandii dzieci odebranych samotnych matką. Nie będę o tym mówił. Natomiast przypomnę dzisiaj chrześcijanom wyłącznie podejście ich bohatera, Jezusa, do nieżydów, czyli do tak zwanych pogan, znajdujących się poza grupą uprzywilejowaną przez Jezusa. W jednej z historii opisanych w Biblii Jezus twierdził, że został przez swojego Boga posłany wyłącznie do Żydów, a nie do pogan. Twierdził, że musi nakarmić Żydów, a nie psy, czyli nie Żydów. Dopiero gdy poganka odpowiedziała, że przecież również i psy mogą się pożywić okruchami spadającymi na podłogę ze stołu ich panów, Jezus postanowił jej pomóc. Dla zainteresowanych możecie sobie to przeczytać tutaj. Czy to ma być w takim razie religia miłości do całego świata? Religia obiecująca słowami Jezusa wieczne męki w ogniach piekielnych? Wieczne męki w ogniach piekielnych dla nieżydów, pogan, a ich samych Żydów traktujących nauczanie Jezusa jako bluźnierstwo? Ile więc robaczywej pychy zionie z wnętrza tych, którzy twierdzą, że dla nich nie ma nic ważniejszego niż chrześcijański dekalog? Ile bije z nich nienawiści do świata zewnętrznego, do świata poza ich religią, do świata miliardów ludzi, którzy nie mają bladego pojęcia, co to jest dekalog, a żyją w całkowitej zgodzie z naturalnymi prawami danymi im przez Boga Stwórcę. Ile w tych płytkich chrześcijańskich piewcach dekalogu zawarte jest nienawiści do świata zewnętrznego oraz ile ignorancji dla całego dzieła boskiego stworzenia. Wróćmy jednak do pojęć dobra i zła. Jeżeli odrzucamy punktowe nadanie przez Boga praw Żydom czy jakiejkolwiek innej nacji, to skąd człowiek ma znać wolę Boga? Skąd człowiek ma wiedzieć, jak się zachowywać bez istnienia fałszywego pojęcia grzechu wobec Boga? Skąd ma wiedzieć, jak wybierać pomiędzy dobrem a złem? Odpowiadam. Człowiek może poznać wolę Stwórcy wyłącznie z obserwacji świata wokół siebie i obserwacji siebie samego, w tym swoich ludzkich zachowań społecznych. Stąd też z obserwacji tworzącego nas świata nasi pierwotni przodkowie wywiedli ludzkie prawa uniwersalne. Obserwując siebie, zauważyli, że człowiek posiada gatunkowo cechy, czyli możliwości zachowań, które można podzielić na te przydatne nam do przetrwania i rozwoju, jak i cechy, czyli możliwości zachowań, w przetrwaniu i rozwoju nam przeszkadzające. Cechy przydatne do przetrwania i rozwoju społeczności zaczęły być wartościowane jako pozytywne, czyli dobre, a te drugie jako negatywne, czyli złe. Dlatego też pojęcia dobra i zła pojawiły się w świecie ludzkim dopiero wtedy, gdy nasi przodkowie zaczęli społecznie wartościować zachowania swoje i innych. Zachowaniami pożądanymi i dlatego odtąd powszechnie już uznawanymi za dobre stały się więc wymienione już przeze mnie wcześniej macierzyństwo, współpraca, miłosierdzie, wierność grupie i przywódcy, ochrona swoich, prawdomówność, karność itd.
Natomiast niepożądanymi, czyli powszechnie uznanymi za złe, stały się ich przeciwieństwa, czyli nienawiść, zdrada, kłamstwo, nieposłuszeństwo, krętactwo czy lenistwo. Równocześnie człowiek zaczął wartościować też zjawiska przyrody według swoich gatunkowych kryteriów dobra i zła. Dobrymi stały się więc dzień, światło, słońce, deszcz, urodzaj, zdrowie czy piękne, życiodajne i nieosiągalne dla człowieka niebo, utożsamiane następnie z miejscem zamieszkania dobrych mocy, dobrych duchów czy Boga. Z kolei złymi stały się ich przeciwieństwa. Noc, ciemność, księżyc, susza, głód, czy też śmiertelnie groźne ognie podziemnych wulkanów, utożsamiane następnie z miejscem zamieszkania złych duchów, złych mocy, czyli szatana. Z manifestu Rai 372. Żadnego zjawiska w dziele stworzenia oraz również samego Stwórcy człowiek nigdy jednak nie może wartościować autorytarnie jako absolutnie pozytywne, dobre lub absolutnie negatywne, czyli złe. Wszystko zawsze zależy od punktu odniesienia. I mało tego, co jest kluczowe do zrozumienia problemu, wszystkie pojęcia stojące poniżej absolutu Boga mogą istnieć, być przez człowieka identyfikowane dopiero w kontekście istnienia pojęcia przeciwnego. Pojęcie nocy ma sens dopiero wtedy, kiedy przeciwstawimy mu pojęcie dnia. Pojęcie zimny nie oznacza nic, jeżeli jednocześnie nie zaistnieje przeciwne mu pojęcie ciepły. Duży nie zaistnieje bez małego, cichy bez głośnego, a płaski bez pofałdowanego. Zawsze więc w świecie, który obserwuje człowiek, pojęciu coś odpowiada przeciwstawne mu pojęcie dopełniające sens istnienia tego czegoś, będące jego logicznym i energetycznym przeciwieństwem. To przeciwieństwo zawsze również oznacza brak czegoś, ale już nie nic, jako pojęcie nieistniejące w dziele stworzenia. Dlatego również też i zło pojawia się dopiero wtedy, kiedy najpierw powołujemy do istnienia pojęcie dobra, jako pojęcie mu przeciwne. Zło jest przeciwieństwem dobra, a i równocześnie jego całkowitym, czyli bilansującym go dopełnieniem. Bez wcześniejszego powołania do istnienia dobra nie ma mowy o możliwości zaistnienia zła. 373. Głęboko fałszującym rzeczywistość istnienia człowieka jest religijne przejmowanie, że skoro Stwórca nadał nam więcej cech, które postrzegamy jako dobre, to muszą być mu one bliższe, a z kolei te cechy, które określamy jako złe, muszą być mu obce, będąc w dodatku stworzone zapewne nie przez Boga Stwórcę, ale przez na przykład antyboga, czyli szatana. Zauważmy, że oprócz nadanych gatunkowi ludzkiemu wprost przez dzieło stworzenia i naturę uniwersalnych wartości zachowań, z których każda religia świata uczyniła trzon swojego nauczania, dodatkowo też każda z religii w toku swojego rozwoju powprowadzała też szereg dodatkowych norm zachowań, będących już ich indywidualnymi wyborami. To spowodowało, że dzisiaj pojęcia dobra i zła i grzechu są często wyjątkowo umowne. Zachowania, które w jednych religiach i kulturach nazywane będą jako złe i określane będą mianem grzechu, w innych kulturach i religiach mogą być dopuszczane, uznawane za dobre, czy wręcz nakazywane. A z kolei brak ich stosowania może być uznawany za grzech. Na przykład bałwochwalstwo, kulty świętych, kulty obrazów, figur, rytualne ofiary, środki odurzające, czy jedzenie wieprzowiny, czy wielożeństwo na przykład. Dlatego również istnienie pojęcia grzechu wobec Boga można obalić też od drugiej strony, czyli czysto praktycznej strony.
Nie istnieje grzech popełniany względem Boga jako absolutu stojącego ponad jakimkolwiek, w tym ludzkim podziałem i wartościowaniem. Są za to jedynie ludzkie, religijna manipulacja, religijne przesądy, często religijne planowane kłamstwa, ale najczęściej jest to po prostu religijna niewiedza i szukanie Boga całkowicie po omacku, na zasadzie, bo nam się coś wydaje i dlatego uznamy to za święte. Podstawową cechą świata Boga, czyli naszego dzieła stworzenia, w tym naszej rzeczywistości, jest równowaga. Równowaga pomiędzy przeciwnymi pojęciami logicznymi, umocowanymi nadrzędnie w jedności całości dzieła. I to ta równowaga umożliwia funkcjonowanie świata w taki sposób, w jaki zaplanował to nasz Stwórca. Dlatego istnienie pojęć przeciwnych czy przeciwstawnych jest nie tylko całkowicie naturalne, ale i niezbędne do prawidłowego biegu naszej rzeczywistości, zgodnie z zamiarem Stwórcy. To wyłącznie my sami nadajemy światu wartościowanie, zgodnie z naszym ukształtowaniem gatunkowym. Dobre jest to, co nam służy, złe zaś to, co nam nie służy. Jeżeli to my zjadamy jakieś życie, na przykład krowę czy świnię, to jest wszystko ok. Ale jak już rekin, lew czy hipopotam nas zjada, to już podnosimy wielkie larmo. No wiadomo, że każdy się tu zaraz oburzy, ale właśnie na tym to polega. Wartościujemy świat wyłącznie według swoich gatunkowych kryteriów dobra i zła. I nie zauważamy, że pojęcia te dla całego dzieła stworzenia nie są stałe i nie są niezmienne, a są całkowicie względne, dokładnie tak jak czas w teorii względności Einsteina. Dlatego też, jeżeli nie nadaje się wcześniej pojęciu dobra, jakiejś szczególnej, uprzywilejowanej mocy boskiej, wówczas i zło nie zostaje uprzywilejowane jako siła mająca charakter nadprzyrodzony i szczególną moc. Jeżeli jednak, jak czyni to większość dotychczasowych religii, pojęciu dobra nadaje się moc boską, to, aby można było odpowiednio podkreślić dobro tego Boga, należy przeciwstawić Jego dobru zło siły przeciwnej. I nie ma tu żadnego perpetuum mobile. Jedno napędza drugie, co oznacza, że bez religii określających Boga jako uosobienie dobra nie powstałoby więc ani zło, ani zły szatan. Musimy jednak pamiętać, że mimo iż zarówno dobro, jak i zło powołane do istnienia przez same religie są tworami całkowicie sztucznymi, czyli nienaturalnymi, ale możliwymi do wytworzenia przez człowieka wobec elastyczności obszarów dzieła stworzenia, to jednak zarówno dobro, jak i zło mogą być obiektami aktywnymi energetycznie, czyli zasilane energią wyższą. O energii wyższej będę mówił za około miesiąc na naszym kolejnym, drugim jeszcze spotkaniu. Szczególnym jednak przypadkiem, można wręcz powiedzieć ewenementem na skalę światową, jest tutaj w tym zakresie tworzenia zła, jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo bowiem uczyniło coś, co nie udało się żadnej innej religii świata. Religia ta bowiem powołała, czy też na bieżąco powołuje do istnienia zło, czyli szatana. Szczególnie od średniowiecza, gdy chrześcijaństwo nadało swojemu Bogu Chrystusowi ekstremalną wartość najczystszego ucieleśnienia dobra, nadało równocześnie przeciwstawnemu do dobra złu także ekstremalnie wysoką wartość i rangę. Znacznie wyższą niż całe naturalne zło świata na to zasługuje. Mimo iż zło obecne w innych religiach wszędzie spełnia naturalną rolę kontrastu w stosunku do dobra, to nigdzie nie ma tak silnej mocy, jak właśnie zło powoływane do życia w umysłach swoich wiernych przez chrześcijaństwo. Chrześcijańskie pojęcia szatan, diabeł, antychryst
czerpią swoją możliwość istnienia, jak i swoją złą energię i moc wyłącznie z tak silnie akcentowanych i propagowanych przez chrześcijaństwo pojęć dobra i miłości Jezusa. I nie ma znaczenia, że cała chrześcijańska walka dobra ze złem toczy się wyłącznie w umysłach wiernych tej religii, bowiem walka ta zbiera swoje wymierne żniwo, siejąc w ludzkich umysłach często głęboki psychiczny zamęt, a i nierzadko u niektórych wręcz całkowite spustoszenie. Energia wyższa ma bowiem ładunek neutralny, a to dopiero sam człowiek, wpuszczając ją do swojego umysłu, nadaje jej wartościowanie, a potem cierpi, nie mogąc sobie poradzić z raz dokonanym, silnie przerastającym go energetycznym wzbudzeniem. Pamiętajmy przecież, że samo wyłącznie określenie, które zachowania człowieka są dobre, a które złe, nie powoduje powołania do życia mocy, które nazywamy złem, demonem czy szatanem i które później musimy poddawać egzorcyzmom. Tam przecież, gdzie dominuje ustawodawstwo świeckie, pomimo istnienia w prawie jasnych określeń, jakie zachowania są złe, czyli niedopuszczalne i karalne, nie pojawiają się przecież żadne złe moce. Złe moce zaczynają się pojawiać dopiero wtedy, gdy bardziej zbliżamy się do sfery religii. Z manifestu 381. Wśród wszystkich ludzi, zarówno tych wierzących, jak i niewierzących, znaczna grupa, bo co najmniej kilkanaście procent cierpi na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Zaburzenia te są często niewidoczne dla innych. Osoby takie mają jednak zdecydowanie większą podatność na budowanie w swojej świadomości różnego rodzaju wyobrażeń, są również bardzo podatne na sugestie innych. Jeżeli religie tak mocno akcentują pojęcie dobra i zła w ujęciu już nie ludzkim, ale boskim i duchowym, rzekoma nieustannie tocząca się walka dobra ze złem, jeżeli dodatkowo wszyscy muszą się cały czas czuć winni za popełniane rzekomo grzechy wobec Boga, jeżeli w mediach coraz bardziej dominuje zło, a im więcej wokół takiego zła, tym Kościoł jeszcze bardziej ganią za grzechy już popełnione albo tuż nadchodzące, to nie ma się co dziwić, że demony coraz łatwiej pojawiają się w kolejnych, podatnych na sugestie, wrażliwych umysłach ludzkich. 382. Jeżeli wpuszczasz do swojego umysłu jakąś myśl, której nadajesz nawet podświadomie wysoką rangę, to ta myśl jest w stanie zainfekować cały Twój umysł. Myśl, której nadajesz wartość dobrej, infekuje Twoją świadomość, podświadomość w sposób stosunkowo bezpieczny i niedestrukcyjny. Myśl, której nadajesz wartość złej, infekuje Twoją świadomość, podświadomość w sposób niebezpieczny i destrukcyjny. Jeżeli następnie dodatkowo otworzysz się na energię wyższą i wpuścisz tę energię do swojego zainfekowanego umysłu, to skutkami będzie w ujęciu dobrym stan różnie objawiający się euforii z odbioru Boga, na przykład objawienia, wizje, stygmaty, a w ujęciu złym religijne obsesje, nawiedzenia, czy ostatecznie opętanie demoniczne. 385. Od zawsze im więcej religie mówiły o złu, tym więcej również pojawiało się osób opętywanych przez złe moce. Na przykład okres zachodnio-chrześcijańskiego pogromu czarownic z XVI na XVII wiek. Dodatkowo dzisiaj, w dobie filmu, telewizji, gier komputerowych, internetu i serwisów społecznościowych, złu jest znacznie łatwiej przenosić się z umysłu na umysł. Mechanizm powstawania opętań jest następujący. Ludzie chcą być niegrzeczni, bo tak właśnie, a nie inaczej zaprojektował ich Stwórca. Chcą być normalni i chcą żyć normalnie, mając swoje naturalne pragnienia i żądze nadane im przez Boga.
i chcą te pragnienia i żądze zaspokajać, a nie chcą czuć się winni za absurdalne, wymyślane przez religię grzechy wobec Twórcy. Niestety jednak wskutek religijnej manipulacji od dziecka właśnie podświadomie czują się głęboko winni. Dalej wszystko toczy się według schematu wskazanego w akapicie 382 i tu leży źródło problemu. Nie można również wykluczyć uczestnictwa w procesie opętania energii błądzących opisanych w akapicie 383. I jeszcze dalej z manifestu. Człowiek jest człowiekiem dzięki różnorodności świata stworzonej przez Boga. Cała ta różnorodność jest naszym domem. Tak jak niewątpliwie sztucznym i ułomnym jest wychowywanie dziecka bez naturalnie rozdzielonych i naturalnie uzupełniających się wzorców męskich i żeńskich, tak samo sztucznym i ułomnym jest bycie człowieka bez istnienia w różnorodności otrzymywanej od Stwórcy, w tym bez pojęć tak zwanego dobra i zła. Problemu dla człowieka nigdy nie stanowi naturalna różnorodność stanów, w tym stanów odbieranych jako dobre lub złe, tak długo jak pozostają one w naturalnej dla naszego istnienia równowadze. Problem pojawia się tam, gdzie stany zaczynają być wybite z równowagi, a szczególnie już tam, gdzie zaczynają przyjmować wartości skrajne. 390. Ludzkie zło w swojej skrajnej postaci prowadzi do nihilizmu, destrukcji i rozpadu. Z kolei ludzkie dobro w swojej skrajnej religijnej postaci poprzez najczęściej powierzchowne propagowanie potrzeby wzajemnej miłości prowadzi do utopii. Poprzez zamydlanie prawdziwego, wyraźnego obrazu świata człowieka, jaki otrzymujemy od Stwórcy, następuje tworzenie odrealnionej, religijnie zafałszowanej rzeczywistości. Ani jedna, ani druga skrajna wartość nie jest ani pełna, ani prawdziwa. To równowaga jest stanem naturalnym danym nam przez Stwórcę. Równowaga w różnorodności, stanowiącej jednak równocześnie nierozdzielną, doskonale uzupełniającą się całość, czyli jedność. I ostatni akapit dzisiaj z manifestu 394. Natura stworzona przez Boga, jej różnorodność i równowaga jest najpiękniejszym ze światów człowieka. Nie wyłącznie samo dobro czy samo zło, nie sama radość czy sam smutek, nawet nie wyłącznie życie czy wyłącznie śmierć. Jedno nie istnieje bez drugiego i dlatego każde pojęcie brane wyłącznie osobno jest zafałszowane i sztuczne, jako wyrwane z kontekstu istnienia całości naszego świata. W dzisiejszym słowie pokazałem sposób kreacji zła i szatana przez samych ludzi, w tym przez same religie. To, co tu usłyszeliście, dla niektórych może wydawać się ponure, a może i drastyczne. Absolutnie jednak nie powinniśmy przejmować się tym stanem rzeczy. Wszystko jest bowiem względne i nic nie istnieje w naszym świecie w oderwaniu od swojego dopełnienia. Zło nie jest w stanie istnieć samo, jako byt oderwany od swojego dopełnienia, tak logicznego, jak i energetycznego, czyli w tym przypadku istnieć bez dobra. Im więcej pompujemy energii, w tym energii wyższej, w nasze rozumienie dobra, tym więcej energii uzyskuje również i zło. Dlatego jeżeli przestaniemy nadawać dobru świata jakiś szczególny, uprzywilejowany boski rodowód, w tym momencie również i pojęcie zła, w tym szatana, całkowicie utraci swą nadprzyrodzoną moc. Obnażajmy więc dotychczasowe religie, w tym chrześcijaństwo i islam, jako prymitywne, fałszywe konstrukcje logiczne oraz nazywajmy ich religijne ideologie wprost jako szkodliwymi dla naszego człowieczeństwa otrzymanego od Boga. Tylko w ten sposób możemy wprowadzić całą ludzkość w nową erę mądrego istnienia w równowadze tego, co tak genialnie otrzymujemy od Stwórcy. Oto słowo raj. Teraz i zawsze.
Jak zwykle zapraszam Was do lektury manifestu, w którym całe zagadnienie wyjaśniam kompleksowo. Manifest dostępny jest poprzez naszą stronę www. Poprzez naszą stronę internetową można też wesprzeć Kościół Rai zarówno swoją darowizną, jak i pracą, do czego jak zwykle serdecznie Was zapraszam.